Nie wiem, czy jestem w stanie wyobrazić sobie lepszy klimat wędkowania. To jest chyba taki synonim mojego odpoczynku nad wodą. Ja po prostu uwielbiam takie klimaty. Bagno, płcizna, do której trzeba kawałek się przejść, żeby rozłożyć stanowisko, móc normalnie wędkować. No zdecydowanie jest to mój klimat. Dzisiaj bardzo proste wędkowanie. Nie chcę tutaj nic zupełnie komplikować, bo to ma być prosty wypad na ryby, tak żeby sobie odpocząć, powędkować, coś być może złowić. Przygotowałem zanętę. Zanęta to jest Wonder Black z Wonder Heavy. Jest to mieszanka troszkę przypadkowa, bo akurat takie zanęty miałem otwarte i chciałem je zużyć, ale też wyszła z tego bardzo fajna mieszanka koloru siwego. Ja nie chciałem, żeby ta zanęta była bardzo czarna, żeby troszeczkę się tutaj na dnie odznaczała. Tutaj mamy dno bardzo muliste, właśnie koloru takiej czerni, brązu. No chcę, żeby to było zbliżone do koloru dna, ale też bez przesady, żeby to nie była taka smoła. Tak sobie to zaplanowałem. W ogóle jest bardzo czysta woda na tym zbiorniku. Oprócz tego przygotowałem 0,75 litra kolorowych pinek oraz ćwiartkę białych robaków barwionych. To będzie moja przynęta haczykowa, to będzie przynęta do nęcenia oraz troszkę dendroben, które już muszę zużyć, bo zostały mi kiedyś tam z zawodów i one już potrzebują zużycia, także sprawdzę, może się okażą skuteczne w kontekście leszczy. Oraz tutaj przygotowałem sporo dosyć kastera, którego kiedyś zamroziłem. Już dawno temu miałem go usunąć z zamrażalnika. No i przyszedł właśnie ten czas, żeby go wykorzystać. Zbiornik ten jest dość głęboki, mamy tu około 6 metrów głębokości, natomiast na tej głębinie trudno szukać czegokolwiek. Tam po prostu nie ma żadnego życia, o czym też przekonałem się wędkując tutaj wielokrotnie z lodu. Tam jest bardzo dużo mułu, takiego osadu, który gnije i tam nie ma żadnego życia. Ryby są w zasadzie w części przybrzeżnej, natomiast nie całkowicie z brzegu, ponieważ jest tutaj bardzo, bardzo płytko. Spokojnie mógłbym tutaj w woderach wejść jeszcze z 10 metrów i tam dopiero się rozłożyć, ale nie było takiej potrzeby. Około 15 metra, tutaj mniej więcej jak jest mój palec, kończy się roślinność w postaci moczarki. Tutaj możecie zaobserwować, rośnie moczarka. To jest problem podczas polowania, nie da się to w ogóle łowić. Trzeba wyjść za tą moczarkę i właśnie za tą moczarką łowi się ryby. Nie ma sensu tutaj bardzo daleko, ponieważ wszystkie żyjątka, pożywienie dla tych ryb jest po prostu w okolicy roślinności. I jedną taką wędkę 3-metrową przygotowałem właśnie pod łowienie tuż za roślinnością. Nie wiem, który to będzie metr, nawet nie będę tego odmierzał, bo to jest proste, szybkie wędkowanie. A drugą wędkę eksperymentalnie, wędkę długości 3,60, chcę zrobić tam gdzieś na 30-35 metr, na 3,5 metra głębokości i tam zobaczyć, czy też będą ryby. Podejrzewam, że nie, natomiast jest to taka alternatywa, która być może się też sprawdzi, a być może nie. No ja lubię sobie tak kombinować nad wodą, szczególnie kiedy łowię tak bez presji, na luzie. Po prostu sobie sprawdzam, testuję i wyciągam z tego później jakieś wnioski. Dobra, nęcenie sobie zacznę od tej dalszej linii, którą już sobie wygruntowałem. Krótszej jeszcze nawet nie dotknąłem. Tutaj mam przygotowane troszkę koszyków. Już tu miałem 40, tak. Nie będę mówił, jakie ryby będziemy łowić, bo tego jeszcze nie wiem. To jest akurat taka woda, że tutaj może się zdarzyć wszystko. Mogą być leszcze, mogą być płocie, mogą być nawet karasie. Jest fajny azymut w postaci bojki. Tak, i to jest ten dalszy dystans. Ja tam sobie wskoczę od startu i zobaczymy, czy tam będą ryby.
skoro jest tu taka linia bardziej, powiedzmy, ale... posiekam kilka dendroben. To jest taka linia teoretycznie na troszkę większe ryby. Także troszkę dendroben podam. Mogą się tam pojawić na przykład leszcze. Ależ o konie gonią. Generalnie trzymam się takiej zasady podczas łowienia na feeder, że nęcenie wstępne to jest tylko tak naprawdę zaznaczenie mojego miejsca łowienia, ale w gruncie rzeczy kompletnie nie skupiam się na tym, żeby tam było dużo jakby pożywienia, żeby te ryby jakkolwiek tam zatrzymać na dłużej, bo jest to, uważam, niemożliwe. Biorąc pod uwagę to, że startuję głównie w zawodach, no to muszę też tak odpowiednio dysponować robakami, żeby przez całe zawody mi ich nie zabrakło. Tutaj nie mam tego problemu, natomiast będę łowił, aż mi się robaki po prostu skończą. Natomiast chodzi o to, żeby nie wystrzelać się z robaków na starcie, ponieważ ryby przypłyną i to natychmiast zjedzą. No i jest to po prostu marnotrawstwo, bo my i tak prawdopodobnie tam nie będziemy wędkować. Jeżeli łowimy na dwóch liniach i skupiamy się na krótszej linii, która prawdopodobnie da nam troszkę więcej ryb, no to nie ma sensu na tej dalszej nęcić obficie, bo być może nawet z niej nie skorzystamy, a będą takie same ryby i tu, i tam, no i tamte ryby to wszystko zjedzą, zamiast podać to troszkę bliżej. No i później w kluczowym momencie może się okazać, że zabraknie nam po prostu tych robaków. Ale tutaj idąc jakby tą samą zasadą, ja tylko 3 koszyki podaję, żeby zaznaczyć to miejsce. Tak. Teraz trzeba sobie znaleźć jakieś miejsce bliżej do łowienia. To jest klips? Jest jakiś klips. Może być schuty. Tak, to możecie zobaczyć tą moczarkę. Ona troszkę będzie tutaj dzisiaj utrudniać. To byłby dobry dystans. Twarde dno jeszcze. Super tutaj jest. I nie ma moczarki. Jeszcze tylko raz. Przy takim łowieniu naprawdę to wszystko musi być szybkie. Nie zamierzam tutaj tracić czasu. Tak, to będzie dobre.
zanętę namoczyłem tak naprawdę na raz. Później już nie dolewałem w ogóle wody, więc ona jest ogólnie sucha. To jest dość istotne w kontekście nęcenia właśnie open windowem, w szczególności kiedy głębokość jest nieduża, łowienie jest dość szybkie, intensywne, a raczej takiego się spodziewam. Nie może dojść do sytuacji, w której po zacięciu szybkim ta zanęta w koszyku po prostu wróci kilka metrów. To jest niedopuszczalne podczas wędkowania na feeder. Tu mogę sobie ostatni z góry podać. Kastery jeszcze się rozmrażają, a ja pójdę w dystans. No tutaj sytuacja wygląda tak, że jest dość przejrzysta woda, więc nie mogę sobie pozwolić na zbyt gruby zestaw. Ja myślę, że 16 601 na 105 będzie ok. Wstępne nęcenie wykonałem koszykiem stosunkowo dużym, bo jest to Guru, rozmiar L. Ale już do łowienia założę rozmiar M. No i zobaczymy. O! Było branie, ale nie ma ryby. Dość szybko. Kurczę, jakie branie, ale jaka ryba. Nawet chyba bez ujęcia na szczytówkę było widać to branie. Teraz trzeba troszkę siłowo. A trzeba będzie to wyczaić tutaj. W jaki sposób te ryby holować. A będzie trzeba troszkę grubiej. Ale ładna ryba. Piękna płoć. Zobaczcie jaka płotka. Śliczna. Pierwsza ryba dzisiejszego dnia. Ona ma prawie 30 cm. No, prawie 30. Będzie trzeba założyć jednak troszkę grubszy przypon. Przede wszystkim mocniejszy haczyk. Możecie teraz zauważyć, że ta płoć troszeczkę rozgięła ten hak. Można by go oczywiście naprostować i dalej tak wędkować, natomiast no, jest to dla mnie jasny sygnał, że nie mogę sobie pozwolić na tak finezyjne łowienie, no bo będzie większa ryba, nie dam rady jej przeciągnąć przez cezielska. Teraz miałem szczęście, udało się ją jakoś przeciągnąć, natomiast no, trzeba to zmienić, założyć coś mocniejszego na troszkę grubszym przyponie. Jako fajną, grubszą alternatywę mam tutaj Milo P132. Jest to haczyk
18 na 0,117. To jest dużo mocniejszy haczyk, a jednocześnie w dalszym ciągu dość malutki. Jest nawet mniejszy od tej 601. O! No to niezłe łowienie dzisiaj będzie. Dobrze jest wstać. O, udało się przeciągnąć. I piękna płotka. Ta troszkę mniejsza, ale jest ok. Siedzi. I krąb. Niesamowite łowienie. O, to będzie ładna. O, aż piękne nam tu rybki porosły. Coś pięknego. O, ładna. Idzie piękna teraz. Może być taka jak ta pierwsza. A się rozpadało. Ale jest ok. Ale łowienie. Co to będzie? Deszcz. Był taki moment, że nie było brania z opadu. I proszę bardzo. Eldorado.
Nieduży. Skoro pojawił się leszczyk, to jest dobry moment, żeby dać troszkę dendroben. Widzicie, ja nie kroję dendroben bardzo drobno. Jeżeli zależy mi na tym, żeby ryby większe zwabić w łowisko i je utrzymać, to te większe frakcje dendroben są dużo lepsze niż taka totalna zupa. Ta zupa jest dobra w kontekście wabienia ryb zapachem, natomiast jeżeli chcę je utrzymać tą dendrobeną, no to uważam, że lepiej jest podać troszkę większe kawałki. Warto by spróbować również taką przynętę na haczyk, ale to jeszcze nie teraz. Szczerze wolałbym łowić płocie. Ale leszczyki też są fajne. I piękna płoć. Dobra. Już. Troszkę przeczekałem to branie, bo wydawało mi się, że mała ryba. I chyba faktycznie to będzie jak dotychczas najmniejsza rybka dzisiejszego dnia. Akurat jak założyłem pinki. O, jest to ukleja. No tak. I chciałem to branie przeczekać właśnie. Zrobiła się znowu chwila ciszy. Ale ryby nie ma. Coś małe ryby weszły. Wykonam jeszcze kilka rzutów na ten dalszy dystans. Jeżeli w dalszym ciągu będą tam ukleje, to jest dobry moment na to, żeby przyjść łowić troszkę bliżej. Nie wiem, czy to wynika z tego, że tych ryb już tam nie ma. Możliwe też, że ten deszcz to spowodował. Ryby w deszczu lubią się podnosić i łowienie na tak dużej głębokości może nie być dobrym pomysłem. W miejsce płoci wpłynęły uklejki. Wydaje się, że malutkie rybki tam są. Czasami też po prostu odpoczynek z jednego miejsca może później zaprocentować tym, że te ryby wrócą. O, jest ładna ryba. Mi się przynajmniej wydawało.
W rzeczywistości nie jest to nic specjalnego. Po zacięciu mi się podobało, a teraz to chyba będzie krąg. Tak. Tak. Ale w porządku ryba. O! Ładna ryba. Chyba będzie leszcz. Kurczę, spadł. Ach. Tak, to był leszcz. To był leszcz. Widać po tym śluzie tutaj. Zawsze jak taki śluz się wyjmie, to znaczy, że może był to leszcz. Czyli wpłynęły prawdopodobnie leszcze do tych siekanych dendroben. Założę. Zrobię teraz manewr taki, że dam większy koszyk, ten, który nęciła na początku, rozmiar L, ponieważ on jest w stanie więcej kasterów, więcej robaków ogólnie podać w łowisko i skupię się teraz na nęceniu właśnie kasterami, bo mam ich sporo i chcę zobaczyć, jak ryby na to zareagują. Pinka jest o tyle dobrą przynętą do nęcenia, że ona rusza się, wychodzi z tego koszyka, wypadnie podczas opadu. Jakby z tego wynika jej skuteczność, moim zdaniem. Natomiast kaster, żeby wyjść z koszyka, musi zostać koszyk poderwany. Także tutaj też dużo lżej zgniatam go. W przypadku nęcenia pinkami koszyk jest zgniatam dużo mocniej, ponieważ robaki będą z niego wychodzić. Jeżeli zbyt lekko zgniotek zanętę w koszyku, no wtedy te robaki zaczną wychodzić podczas wykonywania rzutu. No a kastery są nieruchome, także tutaj uścisk musi być minimalny. Jest ryba, ale nieduża. Branie z opadu.
Baleszczyk. Tak. A podczas łowienia z wody to tu podbierak nie jest potrzebny nawet. Widać, że wpakowały się krąpie. O, siedzi. Aż te bronie są niesamowite. Może leszcz? Tak. No, straciły nam się te płotki niestety. Stety lub niestety. Aczkolwiek ja jeszcze wierzę w nie, że będą troszkę bliżej. Chciałem też zwabić jakiegoś większego leszcza, bo wiem, że tutaj są takie leszcze po kilogram. Także próbuję i na te dendrobeny. Założę teraz w ogóle na haczyk. Bez żadnego celownika. Nie, dendrobena nie jest tutaj skuteczną przynętą. Wrócę do białych. Zobaczę, czy wkręcą się znowu płotki. Jak nie, to przejdę bliżej i zobaczę, czy tuż za linią właśnie krzaków będzie się dało je odławiać. Zobaczymy. Jest rybka. Od razu. A właśnie przydęta robi bardzo dużą różnicę. W ogóle dendrobeny są moim zdaniem nieskuteczne w wodach z dużą przejrzystością. Może ich zapach wabić, ale na haczyku nie za bardzo.
No dobra, na daleko są same krąpie, także chcę poszukać płoci teraz bliżej. Te kastery tutaj na bok zrzuciłem. Może to później wynęcę, może nie, zobaczę. A teraz wrócę do tego, co się sprawdzało, czyli pineczka, białe robaki na haczyk. Tylko na krótszym dystansie. Tutaj medium koszyk. Ten albo ten. Bez znaczenia. O, tu już widzę, że mam jakiś koszyk. Coś tam podam. Delikatnie tylko. O, się ładnie wysypało. Było widać teraz, jak się ładnie wysypało przed wpadnięciem do wody. To akurat na płytkim łowisku działa fantastycznie. Tu może troszkę ukleić, zwabić, ale zobaczymy. Może nie będzie to złe. To jest dokładnie taka sama zasada, jakbyśmy z procy strzelili robakami. To nie ma nic lepszego tak naprawdę. No, że mi to jakieś dźwięki wydają. Ptaszki. Szybkie branie. Ryba, ale nieduża. To od razu też widać troszkę więcej ruchu jest. Więcej ryb. Ale też jest to krąb. O! Takie branie było, że nie wiedziałem, czy to w ogóle zacinać. A tu chyba jest fajna ryba. No, w końcu. Także widzicie, opłacało się poszukać. Piękna. No, widzi? Tak, to właśnie te ryby. Piękna ukleja.
O! Zobaczcie, to jest hybryda. Leszcz z Podziu. Kurczę. Płotka. Cóż, ilość uklei przy brzegu jest zatrważająca. Nie da się przez nie przebić. Jest ich tak dużo, że biorą po prostu na wszystko. Także myślę, że czas ponownie sprawdzić, co się dzieje tam troszkę dalej. Gdyby były troszkę inne warunki, wiatr, myślę, że większe jakby zmącenie wody, to myślę, że byłaby większa szansa na jakieś ryby na dużej płciźnie, tam jest około 1,5 metra, właśnie za tymi krzakami. Natomiast przez to, że mamy warunki jakie mamy, to te ryby są troszkę oddalone i bezpiecznie czują się na wodzie nieco głębszej. One tu pływają na pewno za roślinnością, natomiast nie da się ich złowić. Albo inaczej, da się złowić, lecz jest to dużo trudniejsze, także trzeba łowić po prostu dalej. Ale tutaj już wrócę do tego, co działało na początku. W ogóle ciekawe jest to, że największe ryby, mam na myśli płocie, łowiłem w pierwszym rzucie na dalszy dystans i chyba w pierwszym rzucie na krótki dystans. Jest ryba od razu i to jest prawdopodobnie krąb. Po holu można naprawdę dużo wyczuć. Ale może się zaskoczy i będzie to płotka. Krąb. Jest kolejna ryba. No jest ich tam naprawdę dużo. W ogóle to bardzo rybne łowisko. Krąb. Gdyby tu były zawody, to myślę, że 20 kg to by było takie minimum, żeby się jakkolwiek tutaj liczyć. O, założyłem 3 białe robaki. I chyba idzie coś większego. Płotka. Tak, ładna płotka. Piękna. O! Tak, piękna jesteś. To jest to. Troszkę większa przynęta. I proszę. 3. Tylko trzeba przeczekać tą pierwszą fazę tych wskazań z opadu. I najlepiej, żeby te pinki nie wyleciały w opadzie, bo to też automatycznie wabi ukleje. Że troszkę mocniej ubijam teraz koszyk.
Ale dobra, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo to może nie być wcale metoda. To było takie pojedyncze trącenie i to trzeba teraz przeczekać. Płoteczka. A jednak te 3 się sprawdzają. W ogóle teraz mam taki plan, żeby zrezygnować z zadawania robaków. Żeby tych brań było troszkę mniej, żeby ta przynęta była w stanie chwilę na dnie poleżeć. Może w ten sposób wyselekcjonuje się te większe płocie. Jednak nawalanie robakami mocno wabi wszystkie ryby. A ja bym chciał, żeby było mniej brań, ale żeby brały troszkę większe. Oczywiście skutek może być odwrotny od zamierzonego i może się okazać, że będziemy łowić nic. Albo wprost przeciwnie, właśnie przypłyną mniejsze ryby. Branie zapadło, ale ładna. Ładna ryba. Ale chyba będzie leszcz w takim razie. O, wszystkie leszcze dzisiaj złowiłem z opadu. Całkiem niezłe.
No dobra, pora kończyć. Myślę, że już nic mnie tu nie zaskoczy. Jak widzieliście, łowienie było bardzo proste, banalne. Polecam Wam naprawdę proste środki. W ogóle zobaczcie sobie sami. Zużyłem całą tą pinkę. Część oczywiście uciekła pod koniec. Miałem przygotowane około kilogram zanęty, została mi połowa, także też za wiele nie trzeba. To było tylko na haczyk, więc jest ile jest. Ten drobena też zostało. No i kastery zostały. Mam to i tak już do wyrzucenia. Mam już naprawdę mnóstwo materiału nagrane, więc nie ma chyba co tu więcej przedłużać, bo cały czas będziemy mówili płocie, krąpie, deszcz na zmianę i ten film się nigdy nie skończy, bo mógłby trwać 3 godziny, byśmy 3 godziny łowili te same ryby tak naprawdę. Także ja Wam dziękuję za dzisiejszy film, za oglądanie i mam nadzieję, że czekacie na następny. Do zobaczenia.